To pomyłka. Nie ma mowy o żadnej pomyłce, proszę pana, ja tu wczoraj byłem. Kto pan w ogóle jest? I co pan robi z tymi nogami? Czy to komornik? Nie, to jakiś wariat. No niestety, jak Państwo widzą, funkcjonariusze ABW zabarykadowali się w środku w domu posła Marcina Romanowskiego. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tej całej sytuacji z Romanowskim, o aresztowaniu jego, zwolnieniu z aresztu, całej tej sprawie, no to co udało mi się zdobyć, uzyskać, no i oczywiście podzielić się swoją opinią. Ale zanim przejdę do tematu, chciałbym poruszyć jeden, który nie jest związany akurat z Romanowskim, z tą sytuacją, ale jest naprawdę oburzający, no delikatnie mówiąc, bo powiem Wam, że szczerze mówiąc, gdy to zobaczyłem, to naprawdę się we mnie zagotowało. A o czym mówię? Mówię o patologicznej młodzieży, o pojebańcach, bo inaczej nazwać ich nie można. Wszystko można zrozumieć, no prawie wszystko można zrozumieć, ale ja osobiście nie mogę pojąć, jak można atakować polskich żołnierzy, opluwać mundur polskiego żołnierza. Tak, wiem, jestem lewakiem i wszyscy wkładają lewaków do jednego wora, że wszyscy lewacy tacy sami. Nie, nie są tacy sami, ale tu nie będę tego tłumaczył, bo kto ma to zrozumieć, to zrozumie, kto nie ma zrozumieć, to milion dowodów jego nie przekona. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że banda, nie wiem czy wypitych, na pewno zdegenerowanych młodych osób zaatakowała patrol żołnierzy na granicy z Białorusią. Oblewali ich piwem, opluwali, obrzucali wyzwiskami. Powiem Wam tak, na miejscu tych żołnierzy wyciągnąłbym pały i lał jak patrzy i lał każdego po kolei i patrzał tylko, czy równo puchną. Na miejscu rządu bym wszystkich ich pociągnął do odpowiedzialności karnej za atak na funkcjonariusza publicznego, bo żołnierz jest funkcjonariuszem publicznym, i dopierdolił im takie kary, żeby się posrali i zapamiętali do końca życia. Bo to, co oni odwalili, na to nie ma żadnego wytłumaczenia i według mnie no, powinno być nagłaśniane, a ich gęby pokazywane, gdzie się tylko da i jak najczęściej się da, bo takiej patologii nie powinno się tolerować w żadnym wymiarze. I tu nieważne, czy to prawica, lewica, środek, czy cholera wie kto jeszcze. Taką patologię powinno się każdy Polak, każda osoba powinna piętnować. Wrzucę Wam króciutki materiał z tego, jak oni się zachowywali i przejdziemy do sprawy Rymanowskiego. Jebać mur! Jebać mur! Jebać mur! Jebać psy! Jebać mur! Jebać psy! Jebać mur! Jebać psy! Jebać mur! Jebać psy!
No powiem wam tak, no niezbadane są wyroki boskie. Tutaj postaram się taką sekwencję zdarzeń wam przedstawić, chociaż pewnie doskonale o niej wiecie. Jeszcze parę dni temu Romanowski gibał się na Jasnej Górze u boku Rydzyka, a w poniedziałek miał być czarny chleb i czarna kawa, 0 hot dogów, kolejny więzień polityczny, kolejne tortury. No ale jak wiecie, Romanowski wyszedł, bo znaleźli kruczek prawny. Oczywiście, gdy aresztowano Rymanowskiego, Pałac Prezydencki był oburzony zatrzymaniem tego jegomościa, gdy CBA o 6 rano zapukało do Gawłowskiego, a Duda wtedy mówił o przywracaniu prawa. No, taka polaryzacja. Powiem wam tak, na życzenie obrońcy Rymanowskiego sędzia Schmidt podobno ma wrócić z Białorusi, bo obrońca nie ufa dzisiejszym prokuraturom i sędziom. Tak było podczas aresztowania. Znaczy z tym Schmidtem to żartuje, ale obrońca, gdy aresztowali Rymanowskiego, stwierdził, że nie ufa prokuraturom i sędziom, bo jest upolityczniona. Oczywiście adwokat Romanowskiego i sam Romanowski twierdzi, że byli zaskoczeni samym aresztowaniem, że to było zrobione pod publiczkę, tylko jakimś dziwnym trafem na miejscu pierwsza zjawiła się telewizja Republika. Nie inne stacje, tylko telewizja Republika. Ale oczywiście, Romanowski, telewizja Republika i jego adwokat byli zaskoczeni tym, że policja zapukała do drzwi Romanowskiego. Kto wydał rozkazy? Kto wydał rozkazy? Panie pośle, jest pan zaskoczony Kto tym wydał zatrzymaniem? rozkazy? Co tu się dzieje? Krystian! Weź się ogarnij. Weźcie pan. To wiesz, o, wyprowadzają. Uważaj. Co kamera? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Weź się ogarnij. Panie inspektorze! No rzecz jasna, telewizja Republika tam wiodła prym, próbowali odbić go, no całe dramatyczne wydarzenia, przedstawiała jak to wszystko wyglądało, no powiem wam, pełen akcji, zwroty akcji, dramaturgia. I to wszystko mogliśmy oglądać dzięki telewizji Republika. Nic, tylko otworzyć sobie popcorn, usiąść wygodnie i oglądać. Jak Państwo widzą, teraz mogą zobaczyć mieszkanie, dom, drzwi w mieszkaniu Zbigniewa Ziobry są otwarte, więc tam trwa wynoszenie jakichś paczków, jakichś pakunków przez funkcjonariuszy w tym momencie. Ciężko powiedzieć, co znajduje się w tych paczkach, w tych materiałach. O, właśnie odpalił się jeden z samochodów Nissan. Już tutaj silni panowie widzimy, że są. I
stoją oczekując na wyjazd z posesji. Zobaczymy za ile to nastąpi. Natomiast widzimy też te kartony, które znajdują się przed posesją. Oczywiście to od paczków, pakunków to było podczas brutalnego ataku na osadę Ziobry. Tak, dla przypomnienia wam rzuciłem, tutaj macie, nie wiem, ten tak zwany dziennikarz próbował, nie wiem, statywem wyciągnąć tego Romanowskiego, czy uderzać policjantów. Nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć, ale jak widzicie, no musiał dostać premię za to, że tak dzielnie walczył o cnotę i dobre imię byłego ministra, wiceministra. No, ze statywem poszedł normalnie na czołgi niemalże. Tacy bohaterscy są dziennikarze telewizji Republika. Ale dobra, lećmy dalej, bo to, że był aresztowany, to wszyscy wiemy. Przejdźmy powoli do tego, że został zwolniony. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałbym coś przypomnieć, ale to bardziej sympatykom PiS. Tak się oburzacie na metody Bodnara, że aresztują, tylko jakimś dziwnym trafem, no, nie wspomniecie w ogóle o tym, że no jakoś telewizja teraz tak zwana publiczna nie dostaje cynku 2 dni wcześniej, że ktoś będzie aresztowany. Zapomnieliście o tym, jak Giertycha glebowano. Śmialiście się, gdy Giertych zasłabł. No a jakoś teraz się nie śmiejecie, że Romanowskiego wzięli do szpitala, bo po przesłuchaniu się osrał, dostał sraczki i musiał bidulek lecieć szybciutko do szpitala. Zapomnieliście też, jak Giertycha glebowano. Czarzasty przez ziobrowych, silnych panów miał przystawioną broń do głowy. Wjechano z drzwiami do mieszkania Gawłowskiego. To było wszystko za Ziobry i kurwa mać jakoś o tych metodach nie mówiliście, że gestapowskie, że białoruskie, że gangsterskie metody służb. Tak naprawdę to wy jesteście mafią i to wy mieliście właśnie takie gestapowskie czy białoruskie metody aresztowania. Ja już nie wspomnę nawet o Blidzie. Jak czytam czy słucham te głosy oburzenia, jak pokazano zatrzymanie tego Romanowskiego, którego podstawy były realne i publicznie udokumentowane dowody, łącznie z nagraniami. Moi drodzy pisowcy, zapomnieliście już, jak zatrzymywano ludzi na podstawie fabrykowanych dowodów na polityczne zamówienia. Tak już niejednokrotnie mówiłem, macie dobrą pamięć, ale wyjątkowo krótką i słabą lub po prostu wybiórczą. Ja wam teraz przypomnę. Obu wiceministrom, bo na moje interpelacje nie odpowiadał pan minister Ziobro, tylko wy. Gdy w słynnej aferze w roku 2020 okazało się, że pan prezydent Duda ułaskawił pedofila, podawano jako przyczynę trudną sytuację ekonomiczną gwałconej córki i molestowanej żony. I zarówno jednego, pytałem pana ministra Ziobra, i to wy odpowiadaliście na okrągło. I nigdy takiej pomocy tym pokrzywdzonym nie było.
To jest całe zło moralne, jakie uczyniliście. Że pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, zamiast trafiać do osób krzywdzonych, trafiały na gary i na sikawki. Teraz wielce się rozkliwiacie nad gangsterem od Ziobry, bo pokazali, jak wyprowadzają go w kajdankach. Na serio, kurwa? Na serio? Nowakowi aresztem wydobywczym złamano życie. Odmawiano mu widzenia z córką, z dziećmi, z żoną. Trzymano go kilka lat. Zrujnowano człowiekowi życie. Nie przedstawiono żadnych zarzutów. Wyszedł jako wrak człowieka i jakoś nikt z pisowców, nikt o tym nie pamięta, nie mówi, nie wspomina. A to były właśnie metody pisowskie i tu na tym zdjęciu właśnie jest pokazane, jak wasza władza, pisowska władza, co robiła z ludźmi i jak postępowała. I wy, hipokryci pierdoleni, płaczecie nad losem gościa, który ma 11 zarzutów, 20 000 stron akt oskarżenia, że co, że się pójdzie pomodlić do Rydzyka, to święty, że patriota. No jak można być tak zakłamanym, zaplutym hipokrytą? Chciałbym też wam przypomnieć słowa waszego guru, tego Miękiszona, który podwinął ogoń pod dupę, zwiał, sugerując, że jest bardzo chory i tak krzyczał, że miękiszony, że nie będą mieli odwagi, ale gdy stracił władzę, gdy nie może już nikogo szantażować, niszczyć mu życia, nagle zachorował na raka. Ale przypomnę wam jego słowa, które wypowiadał jeszcze parę lat temu. Czyżby one już nie były aktualne? Przypomnę wam, posłuchajcie. Niestety politycy są takimi samymi obywatelami i ludźmi, nie powinni być traktowani tylko dlatego, że mają immunitet na zasadzie przywileju. Prawo wobec wszystkich równe. Jeszcze jedna kwestia. Tutaj należy pamiętać, że zakwestionowanie aresztu przez sąd nie jest kompromitacją, tylko świadectwem na to, że państwo prawa działa niezależnie od skowytu PiS-bolszewi. W przeciwieństwie do PiS decyzja zapadła w sądzie, a nie w ośrodku decyzji politycznych, jak to było u Kaczyńskiego, czyli na Nowogrodzkiej. To tam zapadały wszystkie decyzje, kogo skazać, kogo uwolnić, gdzie uwalić sprawę, gdzie nagłośnić sprawę. I taka jest właśnie różnica zasadnicza między PiS a obecną władzą. No i powiem wam, że rozwalił mnie wpis Beaty Kępy. Nie wiem nawet, jak to skomentować. No, szczyt głupoty, idiotyzmu Kępy no, bije wszelkie rekordy. Nie wiem, czy ta kobieta myśli, zanim coś napisze, lub czyta to, co napisze, zanim wypuści to w obieg. Zresztą takich wpisów tych ziobrzystów, pisowców można znaleźć w necie, powiem wam, bez liku. No, jeden lepszy od drugiego, no po prostu przebijają się pomysłowością. No i jest jeszcze jedna kwestia i tutaj, moi drodzy pisowcy, no teraz musicie zrozumieć orzeczenie albo przyznać się, że ten trybunał to nie trybunał. Do czego zmierzam? Tutaj warto przypomnieć, bo tak wiem, macie bardzo słabiutką pamięć, wybiórczą pamięć i trzeba wam wszystko po kolei przypominać. Otóż 7 października 2021 roku Trybunał, tak zwany Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pani naczelnej kucharki Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęckiej
stwierdził, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, nie są zgodne z Konstytucją RP. To teraz mi powiedzcie, to jak jest z tym kazusem Romanowskiego podczas sesji zgromadzenia, czy jednak parlamentarne? Czy te przepisy są zgodne z Konstytucją, czy nie są zgodne z Konstytucją? Bo zaczynacie się gubić we własnych odmętach. Ja wiem i wielu ludzi wie, że Zero, Miękiszon, Kaczyński, no srają po nogawach, trzęsą galotami po aresztowaniu Romanowskiego na portalu X. Minister Zero napisał tak, między innymi: jesteś opętany zemstą, sięgasz po każdą niegodziwość, złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać. O, nie wiem jak to skomentować, może tu wrzucę screena, bo ktoś tutaj po prostu o wiele lepiej to skomentował ode mnie. I tutaj jest też przypomnienie, no cały czas przypomnienia, jak nie z mojej, to z innej strony, no internet nie zapomina, moi drodzy, internet nie wybacza. Także, drodzy pisowcy, zanim coś powiecie, przemyślcie to sobie, bo naprawdę, nie wiem, to, że wasi liderzy mają was za głupców, to nie znaczy, że każdy w Polsce jest głupi i nie każdy w Polsce, nie wiem, nie potrafi sięgnąć do internetu, coś wygrzebać, coś wykopać. I nie tak jak wy, że coś dopisujecie, coś przeinaczacie. Po prostu samymi przykładami można was pozaginać. Wiem, że to do was nie dotrze nigdy, bo no, do tego trzeba mieć co najmniej 7 szarych komórek, żeby zaskoczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale okej, bo ja tutaj gadam, ale przejdźmy, bo jeszcze mam troszeczkę do omówienia. Dzisiaj troszeczkę dłużej was pomęczę, ale no nie, raczej już do końca tygodnia może odpoczniecie ode mnie, bo raczej nie będę miał kiedy robić, dlatego dzisiaj ten materiał taki obszerniejszy, se najwyżej rozbijecie na 2. Pan wiceminister, poseł Marcin jaki? Romanowski. A modlicie się za niego? A czy modlicie się za niego? To trzeba mocniej, dobrze? Bo widzicie, co się dzieje. Właśnie tutaj z tych, co widzę, to chcą skazać i odebrali immunitet panu wiceministrowi Wojsiowi, tak, patrzę tutaj, panu ministrowi Romanowskiemu, panu ministrowi Błaszczakowi. Zobaczcie, co to się dzieje. Czy pana nie szokują słowa pana Rydzyka, gdy zna pan pewnie zawartość akt i wie pan, co jest przedmiotem badania śledczych, który wskazuje m.in. pana Romanowskiego czy pana Wosia i pyta się, modlicie się za nich, trzeba mocniej, widzicie, co się dzieje, chcą skazać, co tu się dzieje. Pytał pan Rydzyk, chcą ich zamknąć do więzienia, gdzie są prawa obywatelskie, to porządni ludzie, nigdy mnie nie oszukali. Módlmy się, żeby już nikogo nie zamykali, mówił pan Rydzyk. Czy pana taka postawa, wiedząc co jest w tych aktach i co ci panowie mogli zrobić i co jest przedmiotem działania śledczych, szokuje? Jeśli pan redaktor pozwoli, ja tutaj powstrzymam się od komentarza. To jest zupełnie inna sfera, aniżeli ta, którą my się zajmujemy. My mamy przepisy prawa, mamy określone fakty, dokonujemy ich oceny i mam nadzieję, że te wszystkie fakty będą później podlegać ocenie sądom i będą elementem, czy będą skutkować wyrokiem sądu funkcjonującego w Polsce, a nie jakichś innych ocen osób, które funkcjonują w trochę innych realiach. Moi drodzy, nie wspomniałem też, a powinienem, i tutaj naprawiam błąd,
o obrońcy Romanowskiego. Jest to mecenas Bartosz Lewandowski z Ordo Siurków, bo jakżeby inaczej, który wcześniej jako prawnik zdrajcy Tomasza Szmyda nękał dziennikarzy zajmujących się sprawą zdrady tego pracującego w Ziobrowym neo-KRS Łajdaka, który zbiegł na Białoruś. Jakiś czas temu Lewandowski, współpracując z ambasadą Kremla w Polsce, pomógł rosyjskiemu przestępcy wywieźć do Rosji porwane przez niego dzieci. Może powinno się wziąć pod lupę pana Lewandowskiego i całe Ordo Siurki i prześwietlić ich. No te szemrane, zdradzieckie kontakty z wrogim Polsce, Unii oraz NATO państwem. Mam nadzieję, że i na nich przyjdzie kolej i obrońca będzie musiał bronić się sam. Ale okej, wróćmy do bohatera dzisiejszego filmiku, czyli Łajdaka z immunitetem. Jeżeli, moi drodzy, sądziliście, że osiągnęliśmy dno, to powiem wam, że Marcin Romanowski, poseł suwerennej Polski, postanowił udowodnić, że można kopać jeszcze głębiej. W tym całym teatrze absurdu, gdzie prawo jest jedynie, nie wiem, ozdobnikiem, a sprawiedliwość to puste słowo, Rymanowski triumfuje nad systemem prawnym niczym ryba w mętnej wodzie. I tak oto, moi drodzy, immunitet staje się tarczą dla Łajdaka, a prawo zostaje zhańbione po raz kolejny. Immunitet to jest legenda, która chroni złoczyńców. Romanowski, polityk o tak zepsutym moralnie wnętrzu, że nawet termit unikałby jego resztek. Teraz dumnie obwieszcza, że nie było żadnych podstaw do postawienia mu zarzutów. W rzeczywistości sąd jedynie uznał, że immunitet chroni go przed tymczasowym aresztowaniem. No ale po co trzymać się prawdy, skoro można bezkarnie manipulować faktami? Romanowski to taki klasyczny przykład tego, jak prawo staje się farsą w rękach cynicznych manipulantów. Po prostu parada kłamstw i pomówień. I tutaj trzeba podkreślić, sąd, orzekając o jego immunitecie ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dał mu jedynie czasową ulgę, nie usprawiedliwienie od jego haniebnych czynów. Romanowski, taki nieudolny szachista w grze, w której zasady są dla niego zbyt skomplikowane, teraz triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo. W jego narracji brak jest miejsca na prawdę, jest tylko iluzja niewinności, której nikt rozsądny tak naprawdę nie kupi. Immunitet stał się takim świętym gralem łajdaków, a obłuda Romanowskiego no po prostu nie zna granic. Chroniony przez immunitet z pewnością będzie dalej kontynuował swoją działalność, niszcząc zaufanie do instytucji państwowych, bo no jakżeby inaczej. Ten cały immunitet jest niczym magiczna peleryna, pozwala mu uniknąć odpowiedzialności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. I tak oto immunitet, który miał chronić niezależność parlamentarzystów, staje się narzędziem w rękach tych, którzy mają za nic prawo i moralność. Bo taka jest prawda, stał się po prostu taką peleryną ochronną dla aferzystów, złodziei, łajdaków. Kto wydał
Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS, zatrzymany. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pojawili się w budynku przy Alei Wyzwolenia w centrum Warszawy przed 14. Była czynność zatrzymania oraz przeszukania osoby, co jest standardem w takiej sytuacji. Mniej więcej w tym samym czasie gabinet marszałka Hołowni poinformował, że 12 uchwał Sejmu po piątkowych głosowaniach w sprawie uchylenia immunitetu i zgody na zatrzymanie Romanowskiego trafiło dziś przed południem do prokuratury. Jako Izba zdecydowaliśmy, że musi się w tej sprawie stać dokładnie to, co stałoby się z każdym polskim obywatelem, z przysłowiowym Kowalskim czy Nowakiem. Romanowski z mieszkania trafił do prokuratury, gdzie śledczy przedstawią mu zarzuty. Ze sposobem zatrzymania nie zgadza się pełnomocnik posła suwerennej Polski. Dziwię się, że akurat takie zatrzymanie miało miejsce, ponieważ można było to przeprowadzić po prostu w sposób mniej spektakularny i mniej siłowy. I dodaje, że Romanowski ma jeszcze jeden immunitet wynikający z przynależności do struktur Rady Europy, a ten nie został zdjęty. Prokuratura odpowiada, ten immunitet nie chronił go przed zatrzymaniem. Teraz może zostać tymczasowo aresztowany. Prokuratura składa taki wniosek ze względu na obawę matactwa i grożącą surową karę. Decyzję podejmie sąd. Sąd ma 24 godziny od momentu fizycznego wpływu naszego wniosku. Prokuratura stawia byłemu szefowi Funduszu Sprawiedliwości 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w funduszu. To m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w imieniu Skarbu Państwa dla własnych korzyści. Chodzi o ponad 112 milionów złotych. Jak informowali wcześniej śledczy, wpływ na wniosek w sprawie Romanowskiego miały też nagrania, które prokuraturze dostarczył Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Pytanie. Pospieszalski, Lisicki, Rydzyk i reakcjowy feministki. Da się to zrobić jedno? Da się. To zróbmy. Romanowski, a modlicie się za niego? A czy modlicie się za niego? To trzeba mocniej, dobrze? Bo widzicie, co się dzieje. Tak, jeszcze wczoraj był witany Marcin Romanowski na Jasnej Górze, gdzie razem z politykami PiS-u i suwerennej Polski brał udział w pielgrzymce Radia Maryja. W piątek, już po decyzji Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu, Romanowski stawił się w prokuraturze, mimo że śledczy nie mogli tego dnia przeprowadzić czynności. Odpierał formułowane wobec niego zarzuty. Absurdalne, bezpodstawne, niemerytorycznie, źle skonstruowane również od strony kwalifikacji. Zjednoczona Prawica całą sprawę Romanowskiego nazywa polityczną. Nie ma niczego do ukrycia, prawda się obroni, tylko liczymy na to, że będzie miał szansę stanąć przed niezależnym, niezawisłym sądem. Romanowski musi odpowiedzieć jak każdy, mówią rządzący. Obywatele nie mogą być przekonani o tym, że politycy są ulepieni z innej gliny i że są bezkarni. Prawo jest równe dla wszystkich, sprawiedliwość także. Marcin Romanowski może trafić do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Bartosz Filipowicz, 19:30. To jest, moi drodzy, taki tymczasowy triumf Łajdaka. Romanowski wbrew wszelkim dowodom uparcie twierdzi, że jest niewinny. Jakże wygodne to stanowisko dla kogoś, kto ma na sumieniu utratę przez państwo 112 milionów złotych. To, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego tymczasowe aresztowanie, nie oznacza, że nie jest niewinny. Sąd go nie uniewinnił, tylko zanegował wniosek prokuratury o tymczasowy areszt. Oznacza jedynie, że potrafi doskonale żonglować immunitetami, by uniknąć odpowiedzialności. To jest po prostu obrzydliwe zachowanie i obrzydliwe wymówki. Romanowski, wychodząc z gmachu sądu, nie omieszkał obwieścić całemu światu, że teraz zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratorów. W jego świecie to prokuratura jest winna, bo próbowała pociągnąć jego do odpowiedzialności. To jest takie klasyczne zagranie z podręcznika Łajdaka. Odwrócić rolę, czyli samemu wyjść na ofiarę. Powiem wam, że ja to odbieram jako taką parodię sprawiedliwości. Romanowski to taki żywy dowód na to, że prawo można naginać, łamać, interpretować w taki sposób, by chroniło tych,
którzy na to nie zasługują. Jego triumf to tak naprawdę porażka systemu prawnego, który pozwala, by immunitet stawał się tarczą dla złoczyńców. I nie mówię tu tylko teraz o Romanowskim, o każdym, bo za immunitetem tak naprawdę chowają się i sędziowie, i prawica, i lewica. Teraz, moi drodzy, możemy tylko czekać na kolejne akty i nie wiem, sceny, gdzie Romanowski będzie dalej niszczył państwo i prawo, śmiejąc się w twarz wszystkim, którzy wierzyli w jakąkolwiek sprawiedliwość. I fakt jest taki, że immunitety nie uniewinniają, a jedynie opóźniają karę. Wszyscy liderzy suwerennej Polski powinni spotkać się w więzieniu, a jednak ci politycy tak są na razie póki co bezkarni. Narobili sobie tyle immunitetów, że sami się w nich gubią. A księgowe salceson siedzą w więzieniu, czyli rekiny pływają, a płotki zostały odłowione. I powiem wam jeszcze tak, no pisowcom inaczej, no brak zgody na areszt tymczasowy myli się z uniewinnieniem. Pisowcy nie mogą pojąć, że prokuratura może sądzić inaczej, przewodniczący Rady Europejskiej inaczej, a sąd wyciąga niezależne wnioski. Już o tym mówiłem, że teraz to sąd podejmuje decyzję, kto ma siedzieć w więzieniu, w areszcie, a kto ma wyjść, a nie prezes na Nowogrodzkiej. Rzeczywiście tutaj prokuratura mogła zasięgnąć również opinii szefa Rady Europy w sprawie immunitetu posła. Nie zrobiła tego i musi się poprawić, a osoba za to odpowiedzialna jakieś tam personalną odpowiedzialność powinna ponieść. To nie podlega wątpliwości i dyskusji. Zarzuty wobec Romanowskiego w całej tej szajki nie zmieniły się w wyniku decyzji na posiedzeniu słowa mi zabrakło, przepraszam, na posiedzeniu sądu, w którym sąd nie zgodził się na aresztowanie ze względu na ten europejski immunitet. Sąd zdecydował, a my musimy to zaakceptować. Czy nam się to podoba, czy nie, bo żyjemy już w państwie prawa, a nie w Prawa i Sprawiedliwości Kaczyńskiego. Co się odwlecze, to nie uciecze. Wkrótce zobaczymy relację z ponownego zatrzymania. I zwróćcie uwagę na tą wybiórczą ocenę też pisowców. Jeśli sąd w tym składzie, a nie innym, orzekł tak, że nie wyraził zgody na aresztowanie Romanowskiego, to jest sąd w porządku. Ale gdyby w dokładnie tym samym składzie sąd orzekł o areszcie, to byłby to bodnarowski sąd, putinowski sąd, białoruski sąd. Epitetów by pisowcy znaleźli całe dziesiątki. Na ten sam sąd, który teraz akceptują i który teraz chwalą. Ale to już taka pisowska jest mentalność. A i pozwólcie, że jeszcze wrócę do wpisu Tuska i to, że Romanowski będzie pozywał Tuska za ten wpis. Ja wam powiem, że no już robię zapas popcornu i czekam na odcinek felietonu Romanowski pozywa pana premiera Tuska. No niech jeszcze pozwie 12 milionów Polaków, którzy chcą rozliczenia nielegalnych decyzji i nielegalnych wydatków zatwierdzanych przez polityków Solidarnej Polski. No i pozostałych tych zjepów. Zarzuty nie znikną i tego nic nie zmieni. Wszyscy słyszeliśmy na taśmach, kim jest tak naprawdę Romanowski i co robił. Moi drodzy, i powiem wam tak, jak czytam i słucham krytyki obecnej władzy i prokuratury ze strony dziennikarzy,
ale i wielu osób w mediach społecznościowych w związku z decyzją sądu w sprawie aresztu przestępcy Romanowskiego, to po prostu krew mnie zalewa. Dlaczego tylu narzekań nie było jakoś słychać w czasie 8 lat tej pisowskiej władzy, którzy bez podstawowych zarzutów i udowodnienia winy przetrzymywali długie miesiące, niektórych lata w aresztach, wiele osób z ówczesnej opozycji. Wtedy jakoś było cicho, nie było oburzenia, nie było modłów na ulicach. I tak się zastanawiam, czy nie dociera do tych ludzi, że dopiero jakieś 8 miesięcy minęło, jak PiS i jego pachołków oderwano od koryta. I to no nie wszystkich, bo jeśli ma być zgodne z prawem, to czasami potrzeba najwyraźniej no po prostu więcej czasu. 8 lat wytrzymaliśmy w państwie bez prawa i kasy dla swoich. Teraz już chcecie mieć wszystko odkręcone i nie wiem, myślicie o tym, że prawo musi być prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością. Przestępcy doczekają się kary, a całe zło wyrządzone Polsce i Polakom po prostu powinno być wcześniej czy później zadośćuczynione. Po prostu trzeba mieć cierpliwość i wspierać obecną władzę, a program Cela Plus dla tych, co im się należy, będzie po prostu zrealizowany. I powiem wam tak, no Tusk po prostu świetnie podsumował tą sytuację. Ta cała mafia nie odpuszcza. Mafia trzyma się pazurami swoich wpływów, kradzionej kasy, przywilejów. Są solidarni w strachu przed sprawiedliwością i prawem. Tym prawdziwym, nie tym pseudo występującym w tytule partii. Ale stać ich też na najdroższych adwokatów, pełnomocników, którzy wyłuskują z obecnego prawa to, co im akurat pasuje. Ale to już też jest standard, to też już nie powinno nikogo zaskakiwać. I tak wspomniałem wcześniej, oni wyłuskują to, co im pasuje, choćby stało się to w sprzeczności z orzeczeniami kucharki Kaczyńskiego. Stać ich też na utrzymanie swoich mediów, czyli tej szczujni dna TV Republika. O tym wam jeszcze też chwilę, niedużo, ale też powiem, bo no, Telewizja Republika uwolnienie Romanowskiego przypisała między innymi sobie. Tak, nie mylicie się. Ale kończąc ten wątek, PiS trzyma sztamę z Kościołem katolickim w Polsce. Bo jeden żywi się z drugiego i bez siebie będzie im ciężej, o czym no, doskonale wiedzą i wspierają się jak mogą. Taka pasożytnicza symbioza między nimi panuje. A co do TV Republika, no tak powiedziałem, przypisują sobie lwią część zasługę uwolnienie Romanowskiego, bo walczą o wolność, o prawo, o suwerenność. Zresztą posłuchajcie krótkiej wypowiedzi tak zwanego redaktora Telewizji Republika. No, mnie osobiście rozłożył na łopatki po tej wypowiedzi. Powiecie potem, co wy o tym sądzicie. Jutro będziemy ją komentowali. Dziękujemy Państwu, że są Państwo z nami. Myślę, że też taki apel. Szanowni Państwo, gdyby nie Telewizja Republika, być może Donald Tusk i media, ten kartel medialny, który tak naprawdę się tworzy, być może przemilczałby tę sprawę. I być może to pozwoliłoby, gdyby nie Telewizja Republika, gdyby nie to, że informujemy Polaków, gdyby nie to, że Telewizja Republika rośnie w siłę, gdyby nie to, być może Donald Tusk i cała jego ekipa schowaliby to pod dywan. Być może poseł Romanowski nie wyszedłby na wolność. Tak to jesteśmy my, są Państwo i zaprowadzamy porządek też w tym kraju, bo tego jest w Polsce potrzeba i z pewnością i rząd, i Donald Tusk dostają dzisiaj furii. Będą też chcieli atakować Telewizję Republika. My się nie damy, a to wszystko dzięki Państwu i Państwu wsparcia. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.
Moi drodzy, strasznie się rozgadałem, przepraszam, już kończę. Jeszcze taką puentę na koniec tego mojego monologu. Moi kochani, moim zdaniem jesteśmy w punkcie zwrotnym naszej historii. To jest ten moment, w którym trzeba doprowadzić do rozliczenia do samego końca. Nie można zrobić ani jednego kroku wstecz, bo to gniazdo szerszeni jest już mocno naruszone i teraz albo upada Polska, czyli powrót do władzy PiS i tych rosyjskich wszystkich agentów, Polextu i oddanie kraju w ręce Putina, albo będą rozliczeni, że tak powiem, do samego spodu, do ostatniego prezesa, do ostatniego menadżera w najmniejszej spółce i żeby się już nigdy nie podnieśli. Cała odpowiedzialność spoczywa na barkach właśnie Tuska, ministrów Bodnara czy Siemoniaka oraz uczciwych, niezależnych prokuratorach, sędziach. Tutaj i wyborcy, i historia błędów po prostu nie wybaczy. To wszystko, skoro się już ruszyło, powinno się dociągnąć do samego końca, bez żadnego wyjątku, bez żadnej taryfy ulgowej. Mam też nadzieję, że Parlament Europejski uchyli immunitet Romanowskiemu i wróci tam, gdzie jego miejsce i nie będzie więcej kozakował. Oczywiście będą modły, będzie zła Unia, sprzedajna Unia. Epitetów już nie będę wymieniał, bo każdy je zna, ale założę się, że tak będzie. I na koniec, jak zawsze, piszcie, wypowiadajcie się, wstawiajcie swoje opinie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, jak wy to widzicie, jak się na to zaopatrujecie. Ja przedstawiłem wam tutaj swój punkt widzenia, swoje spostrzeżenia. Jak zawsze też powtarzam, niekoniecznie muszą być trafne. Może się w wielu przypadkach mylić, ale każdy ma prawo do własnego zdania. A moje zdanie jest właśnie takie, jakie w dzisiejszym materiale usłyszeliście. Także ja wam już dzisiaj bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mi się uda w tym tygodniu jeszcze coś nagrać. Jak się uda, to oczywiście z wielką przyjemnością nagram. Jak nie, to już was zapraszam na czata na żywo w niedzielę oraz na drugi kanał, na vloga. Także dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i trzymajcie się. Do następnego spotkania. Cześć. To nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My Boga, my poddani, od naszym królem